Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj przepis na ciasto jabłkowe. Zaczynamy od biszkoptu. Będzie się składał z 5 dużych jajek. Ja sobie już tutaj oddzieliłam białka. Do białek dajemy szczyptę soli i ubijamy. I teraz do prawie że ubitych białek, nie do końca, ale prawie, dodajemy 1 łyżkę cukru waniliowego albo waniliowego i stopniowo będziemy dodawać 5 łyżek cukru. Białka ubite, cukier rozpuszczony. Proszę zobaczyć, jakie gęste. Takie ma być, bardzo gęste. Teraz do tego będziemy dodawać 5 żółtek stopniowo. Mikser już nie będzie potrzebny, bo teraz będziemy mieszać łopatką. Proszę zobaczyć, jak fajnie się ubiło. Masa jest taka bardzo żółta, bo ja miałam swojskie jajka i dlatego taki kolor. I teraz przesiejemy sobie tak. 5 mam takich czubatych łyżek mąki tortowej i 1 płaską łyżeczkę proszku do pieczenia. I teraz już tylko łopateczką delikatnie mieszam. I ważne jest, aby tak delikatnie to wszystko mieszać, żeby nie zburzyć tej struktury puszystości właśnie ciasta. I jak tylko mąka się połączy, to już gotowe. Blaszka o wymiarze 36×24. Wyłożyłam sobie tylko dół papierem. Wykładamy ciasto. Jest tak świetnie ubite, puszyste bardzo. I tak przygotowane ciasto wkładamy do piekarnika nagrzanego na 180 stopni na około 30-35 minut do suchego patyczka. Później ciasto studzimy. Biszkopcik upieczony. Piekł mi się 28 minut. Teraz musimy go wystudzić. Teraz zabieramy się za jabłka. Ja tutaj mam takie duże jabłka, mam ich tutaj 1,80 kg. Trzeba je obrać i zetrzeć na tarce na grubych oczkach. Najlepiej od razu sobie do garnka już zetrzeć albo na jakąś patelnię, bo będziemy je podsmażać na piecu. I będziemy jabłuszka przesmażać chwileczkę. Ja już tu nie dodaję cukru, ponieważ moje jabłka są bardzo słodkie. Skrapiamy sokiem z cytryny. I jak już jabłuszka puściły sok i nabrały odpowiedniej temperatury, możemy sobie wsypać już teraz 1 galaretkę cytrynową. Ja proponuję Państwu też cytrynową, bo świetnie tutaj smakuje. Jeszcze teraz z tym sokiem z cytryny fajne połączenie będzie smaków, jabłko i galaretka cytrynowa. Teraz sobie zmniejszymy i po prostu trzeba teraz tylko rozpuścić tą galaretkę z tymi jabłkami. I jak już mamy pewność, że galaretka jest rozpuszczona, to teraz jabłuszka musimy wystudzić. I teraz, kochani, jak jabłuszka się nam studzą, możemy zająć się galaretką. Czyli dajemy pół szklanki wody. Wsypujemy galaretkę i rozpuszczamy. Ja mam malinową. Teraz wyjmiemy biszkopt. Bardzo fajnie się upiekł biszkopcik. Teraz sobie zrobimy nasączenie do biszkopcika, czyli pół cytrynki. Wyciskamy soczek. Dodajemy 1 łyżeczkę cukru i troszeczkę wody przygotowanej. Ja sobie blachę wyłożyłam papierem. Teraz biszkopcika dajemy. Chodzi o to, że ciasto będzie w lodówce całą noc i żeby ono nie przeszło blachą, to po prostu też proponuję Państwu tak zrobić, wyłożyć sobie i nasączamy po całości. I będzie taki smak cytrynowy biszkoptu. Teraz wykładamy wszystkie te jabłka. One są już zupełnie zimne. Zamieszam sobie tylko. No i teraz wyrównujemy
I ciasto wkładamy do lodówki, chociaż na 15 minut. A teraz zrobimy ptasie mleczko. 500 ml schłodzonej mocno śmietanki prosto z lodówki, u mnie 30%. Dokładamy 1 łyżkę cukru i ubijamy. Do ubitej śmietany będziemy dodawać tą galaretkę. Ona już jest zupełnie zimna. Wszystko naraz ubijamy. I kochani, ja tutaj mam sok domowej roboty. Zostało mi troszeczkę z malin, więc pomyślałam, że sobie dołożę. Będzie fajny kolor i będzie fajny smak. Jeżeli Państwo mają, to zachęcam też sobie tak zrobić. Troszeczkę. Zamieszamy sobie. Proszę zobaczyć, jaki fajny kolor się zrobił, jak się da właśnie soczek. Taki fajny, mocno różowy. A jeżeli Państwo nie mają soku, no to nie musi być. Starczy tylko ta galaretka i też będzie ok. No ja miałam pół słoiczka, no to całe to tutaj dałam. I teraz tą piankę będziemy wykładać na ciasto. Zaczęła już tężeć. Wylewamy po całości. I na górę możemy sobie zetrzeć parę kostek czekolady. Moje ciasto całą noc było w lodówce. Teraz go wyciągnę i ukroję, żeby Państwu pokazać, jak wygląda w środku. O, tak się prezentuje. Proszę zobaczyć, jak pięknie wygląda. Ciasto jabłkowe z ptasim mleczkiem na biszkopcie. Zachęcam Państwa do zrobienia, bo ciasto jest przepyszne. Jeżeli się Państwu filmik podobał, proszę subskrybować, komentować, będzie mi bardzo miło. Dziękuję Państwu za dzisiaj. Bardzo serdecznie zapraszam na kolejne odcinki. Pozdrawiam.